Tematem naszego spotkania jest najnowszy raport Strategy mówiący o transformacjach technologicznych w organizacjach. Przeprowadziliśmy badania ankietowe na ponad 100 przedstawicielach firm, którzy przez takie transformacje przeszli, przechodzą właśnie albo zamierzają przechodzić. Opowiedz nam trochę o raporcie i jego kluczowych wnioskach. To, co na pewno nas zaskoczyło, to to, że nasze wstępne hipotezy potwierdziły się nawet w wyższym stopniu niż zakładaliśmy i rzeczywiście prawie połowa tych transformacji nie osiągnęła bądź nie osiąga zakładanych rezultatów w zakładanym czasie. To, co też jest na pewno ciekawe, to, że bardzo duży impact na te wyniki ma to, w jaki sposób biznes rozmawia z technologią i że rzeczywiście ten poziom wzajemnej współpracy nie jest tak satysfakcjonujący, jakbyśmy się tego spodziewali. A skąd się wzięły te hipotezy? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Te hipotezy pojawiły się w momencie, kiedy sami spotkaliśmy się z tego typu wyzwaniami podczas realizacji projektów. I tu może powinnam powiedzieć, że nasze projekty zawsze przebiegają bez żadnych perturbacji, ale to nie byłaby prawda. I widząc to, w jaki sposób na początku, szczególnie przygotowując się do takiego projektu, jak dużo napotykamy wyzwań właśnie z komunikacją pomiędzy biznesem a technologią, zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest tylko nasz problem, bo na przykład napotkaliśmy na trudny projekt, czy rzeczywiście jest to jakieś zjawisko szersze, które dotyczy całego rynku. No i ta hipoteza się też nam potwierdziła. Opowiedz trochę o tych problemach w komunikacji, bo wydaje się, że jesteśmy ludźmi, rozmawiamy o tym samym i jakoś na koniec dnia chyba rozumiemy rzeczy inaczej. Jak wiesz, już trochę się znamy. Komunikacją zajmuję się odkąd pracuję i zawsze wydawało mi się, że zawsze na każdym polu da radę się dogadać. I tak jest, ale tutaj myślę, że w tym szczególnym przypadku, kiedy technologia rozmawia z biznesem, potrzebujemy sobie na początku stworzyć pewne założenia co do tej komunikacji, poświęcić na nią czas, ale też przyjąć to, że pewne pojęcia na przykład, których obie strony używają w rozmowie, mogą dla tych stron znaczyć zupełnie co innego, więc takie wzajemne porozumienie od samego początku, danie sobie przestrzeni na wyjaśnienie tych kluczowych pojęć albo zasetapowanie warunków brzegowych, to jest to, co potem fajnie się sprawdza. Jeżeli od początku tego nie mamy, no to przepis na katastrofę murowany. Gdybyś miała w pigułce podsumować takie kluczowe absolutnie wnioski, może trochę podparte liczbami z tego raportu. Przede wszystkim niemal połowa tych transformacji nie osiąga zwrotu z inwestycji i to rzeczywiście przekłada się na koszty. Tak? Wszyscy wiemy, że inwestycje w technologię to są duże pieniądze i nieuzyskanie tego ROI-a, czy też ROTI-a, jak lubimy mówić, to jest duża strata dla firmy. To, co mnie jeszcze zaskoczyło w liczbach, to właśnie ta współpraca. Tylko 1 na 10 przedstawicieli biznesu w tych projektach, które nie osiągnęły zwrotu, był zadowolony ze współpracy ze stroną technologiczną i tutaj w drugą stronę technologia była troszkę bardziej wyrozumiała, bo 3 na 10 osób były zadowolone z tej współpracy, ale nadal jest to poziom szalenie niski i mamy tutaj, myślę, bardzo duży taki room for improvement. Agata, przybliż mi trochę, bo tak słuchając ciebie, słuchając tych wyników naszego badania, wydaje się, że nasi respondenci byli świadomi tych problemów. I z czego wynikało to, że mimo że są świadomi tych problemów, jednak brnęli w te transformacje technologiczne wiadomo z jakimi skutkami? Myślę, że ta świadomość w wielu firmach przychodzi niestety po czasie i po tym, jak już nauczyli się na własnych błędach. Myślę, że już też i my nauczyliśmy się sporo na własnych błędach. Dzięki temu z perspektywy czasu mogli też to w taki sposób podsumować. Ja myślę, że główny problem wynika z tego, że my na poziomie deklaratywnym rozumiemy, że komunikacja między ludźmi jest ważna, że możemy mieć różne perspektywy, natomiast nie ma odpowiednich narzędzi, które już od początku projektu są wdrażane właśnie do tego, żeby budować tą platformę porozumienia i traktujemy to trochę z taką dozą nonszalancji, bym powiedziała, że jakoś się na pewno uda, bo wielokrotnie w innych projektach też się udawało, natomiast błąd w projekcie technologicznym kosztuje, myślę, że dużo więcej niż w jakimkolwiek innym, bo jest to przepalony czas ludzi albo rozwiązania, które rzeczywiście nie spinają się z potrzebami biznesu. Więc wracając do twojego pytania, myślę, że to jest też ta wiedza, którą firmy zyskują na bazie doświadczeń i często wchodzimy też w projekty w momencie, kiedy już klienci mówią nam, mamy pewne negatywne doświadczenia, teraz chcemy zrobić to inaczej, trochę bardziej świadomie.
A możesz mi powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni lat? Bo ja pamiętam, pracujemy ze sobą bardzo długo. Tak. I wiele takich transformacji technologicznych historycznie, pamiętam, odbywało się, nie wiem, czy w mniej, czy bardziej udany sposób, ale bez wsparcia takich zespołów, jaki ty prowadzisz w tej chwili. Tak, natomiast myślę, że to jest efekt skali. Zdecydowanie transformacje technologiczne przyspieszyły w momencie, kiedy zmierzyliśmy się z pandemią i też to, w jakim jesteśmy dzisiaj miejscu rynkowo, gdzie ta przewaga konkurencyjna to jest technologia, bo to są dane, bo to jest wiedza o klientach, to są nowoczesne systemy, które odciążają ludzi i powodują, że te procesy wykonujemy efektywniej, więc mamy to przyspieszenie i dlatego też dzisiaj pewnie więcej tych błędów widać i bardziej też spektakularne przy tym poziomie inwestycji są te, no nie chcę użyć tego słowa, ale porażki, tak, wdrożeniowe. Więc myślę, że po prostu bardziej to widać, ale też firmy są już właśnie trochę nauczone i świadomie korzystają też z tych narzędzi, także częściej też po prostu już zwracają się po pomoc, więc tych projektów jest więcej. Na bazie swoich doświadczeń projektowych, na bazie wniosków z tego raportu, gdybyś w 3 bullet pointach, mówiąc brzydko po polsku, miała coś zarekomendować firmom, które stoją w obliczu dużej transformacji technologicznej. Co by to było? Nielekceważenie tych problemów, które mogą wystąpić i takie odejście od takiej perspektywy jakoś to będzie i jakoś damy radę. Zazwyczaj to nie wychodzi, także rekomendowałabym od początku nazwanie tego wyzwania i rzeczywiście zadbanie o to, aby każdy z uczestników tego projektu od początku pracował razem, czyli nie zaczynamy projektu albo w biznesie, albo w technologii i potem dopraszamy resztę osób. Od początku rozumiemy, jaki jest ten cel biznesowy przede wszystkim, ale też mamy świadomość wyzwań technologicznych, tego, w jakim jesteśmy otoczeniu, jakie mamy legacy w firmie. Słuchamy technologii, bo często biznes chce coś na już, na wczoraj. Technologia też jest w stanie wytłumaczyć, na kiedy pewne rzeczy mogą być realnie dostarczone, więc to są też częste błędy. Także komunikacja i na pewno rekomendowałabym, aby komunikacji nie traktować jako tak zwanego miękkiego aspektu, który jakoś tam przy okazji się wydarzy, bo przecież wszyscy ze sobą umiemy rozmawiać. Tutaj potrzeba naprawdę odpowiedzialnego stworzenia platformy do tej komunikacji i takiego cały czas upewniania się, czy ta druga strona rzeczywiście te pojęcia, o których mówimy, rozumie w ten sam sposób. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Krzysztof, za rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszam do zapoznania się z wynikami naszego raportu.